Siedzimy z Kamilem na hałdzie dolomitu, ale wbrew pozorom wcale nie jesteśmy w Górach Świętokrzyskich, a w Puławach. Kolor, jak i sam dolomit, to będzie przede wszystkim różnica między tym, co znacie doskonale, czyli pulanem. Nazwa niby ta sama, zostaje pulan, ale będzie też makro. Zapraszamy Was, zobaczcie, o co nam chodzi. Zanim przejdziemy do konkretów, jedną rzecz chciałbym Wam doprecyzować. Dotychczasowy pulan biały również będzie produkowany. Tak więc od chwili obecnej w puławskich zakładach będą produkowane dwie saletry. Pulan makro i zwykły pulan biały. Więc ci, którzy się przyzwyczaili do białego, drobnego pulanu, dalej go będą mieli na rynku, ciągle będzie dostępny. A teraz zapraszam Was na film. No to przejdźmy już do konkretów. Jesteśmy w hali sezonowania produktu. Jest z nami kierownik produkcji, pan Piotr Chęć. Panie Piotrze, czym pulan makro różni się od tej tradycyjnej drobnej saletry pulanu z Puław? Pril. Dzień dobry. No, pulan makro różni się zdecydowanie od pulanu, różni się zdecydowanie lepszą jakością. To znaczy pulan makro jest dużo bardziej wytrzymały mechanicznie. Jest mniej podatny na zbrylanie. Ta granula jest większa, cięższa, co ma ogromne znaczenie przy aplikacji. Po prostu ten produkt podczas wysiewania leci na dalsze odległości. W przypadku pulanu makro przyjmuje się, że to jest około 40 metrów, a w przypadku pulanu, czyli tego starego produktu, jest to mniej więcej powiedzmy 25 metrów. Dzięki temu pozwala to zaoszczędzić czas, paliwo rolnikowi, zmniejszyć jego koszty działalności, prawda? Oba te nawozy tak naprawdę to są nawozy o dużej zawartości azotanoamonu, czyli dużej zawartości saletry. Co prawda w pulanie makro jest go troszeczkę mniej, bo 32%, a w pulanie 34,4%. Niemniej jednak pulan makro charakteryzuje się tym, że wolniej ten azot jest uwalniany do gleby, przez co są jego mniejsze straty ze względu na wymywanie. Także pulan makro można powiedzieć, że jest też bezpieczniejszy dla roślin. Jest mniejsza tendencja do oparzenia części zielonych roślin. No o tym jeszcze też my porozmawiamy, powiemy o swoich przemyśleniach, ale ja chciałbym Pana zapytać, skąd jest różnica w kolorze, bo zazwyczaj ten pulan kojarzony jest przez naszych widzów właśnie z tym, że jest białą saletrą z Puław. Teraz ten kolor się zmieni. Dokładnie. Kolor się zmienił ze względu na dodatek wypełniacza węglanowego. My stosujemy mączkę dolomitową, mączkę, którą sami przygotowujemy z kamienia dolomitowego na instalacji młynowni. No i właśnie ten kamień ma taką właśnie beżową, jasną barwę i nadaje tą barwę końcowemu produktowi. I sądzę, że to też może być przyczyną tego, że zawartość azotu w produkcie jest troszeczkę Dokładnie. obniżona. Przy tej technologii musimy troszeczkę więcej dodać tego wypełniacza, żeby to nam się zgranulowało przy tym mechanizmie granulowania. No i dlatego ten azot jest delikatnie niższy niż przy tym starym, że tak się wyrażę, produkcie pulanie. Ja chciałbym naszym widzom powiedzieć, bo może nie wszyscy widzicie, że my stoimy na tym produkcie, więc faktycznie jego zdolność mechaniczna, a raczej utrzymywanie granulacji, pomimo tego, że my możemy sobie po takiej hałdzie chodzić i to robimy, granulki nadal pozostają takie w niezmienionej formie, czyli naprawdę pod względem mechanicznym ten produkt jest bardzo dobrej rękę jakości. do kamery, bo to jest ważne. Zobacz, nic nie zostaje, zero pyłu. To świadczy o jakości tego produktu. Ale jeszcze jedna rzecz, bo stoimy też w nietypowym miejscu, czyli nie jesteśmy na standardowej hali, gdzie się nabiera w sposób mechaniczny jakimiś urządzeniami typu spychacz ten nawóz i się go pakuje, tylko jesteśmy tutaj na fajnej infrastrukturze, tak? Proszę nam jeszcze parę słów o tym opowiedzieć. Dokładnie, to jest nowoczesna hala, tak zwana hala sezonowania, wyposażona w ładowarkę portalową, dzięki której ten produkt może być przesyłany już do zapakowania. Tutaj nie ma żadnych innych urządzeń. Ta hala ma pojemność około 10 000 ton.
produktu. Ten produkt musi tutaj poleżeć minimum 3 doby ze względu na te przemiany, które jeszcze po produkcji w nim zachodzą. To ta granula, musimy poczekać, żeby ta granula się utwardziła, żeby się, że tak powiem, wystabilizowała pod kątem swojej struktury i wszystkie przemiany krystalograficzne, które tam zachodzą, żeby zaszły do końca. Dlatego to jest takie ważne, żeby kilka dni ten produkt, minimum 3 doby sobie poleżał i dopiero może być poddawany pakowaniu, no i Po wysyłce mojemu to do klienta. ostygnąć i odparować, zanim trafi do worka. Można tak powiedzieć. A propos pakowania, to mamy następnego pana, z którym chętnie porozmawiamy, bo to też jest mega ciekawe. Ja mam jeszcze jedno ostatnie, króciutkie pytanie. Czy to jest ten sam azot, który jest w tej białej saletrze? Dokładnie, ten sam. Czyli tak samo działa? Tak. Różni się tylko wypełniacze. Jedna rzecz, jeszcze jedną rzecz Wam zasugeruję. Jeżeli na polu sprawdzalibyście, czy Wam się rozpuścił nawóz, czy nie, warto jest taką granulkę, jeżeli by się jeszcze była, załóżmy na drugi dzień, spróbować ścisnąć, bo często jest tak, że ona od spodu już się rozpuściła, azot wszedł do gleby, a od zewnątrz właśnie ta mączka dolomitowa, o której słyszeliśmy, może jeszcze zostać, tak? Jesteśmy na pakowni, a jest z nami kierownik Wydziału Pakowni, pan Zbigniew Żero. Mnie interesuje przede wszystkim, co się dzieje z tym nawozem od momentu leżakowania, gdzie on później jest kierowany. Nawóz jest skierowany do zbiorników zasypowych, który następnie trafia do pakowaczek. Obie linie są w pełni automatyczne, z bardzo dużą wydajnością, jest to 90 ton na godzinę, obie linie dają nam 180 ton na godzinę, tyle jesteśmy w stanie zapakować. Razy 24 godziny. A zwróciłeś uwagę, że jesteśmy tu już jakiś czas i po tym obiekcie całym dosłownie kilka osób się kręci, czyli zobacz, 180 ton na godzinę i zupełnie wszystko jest praktycznie robione automatycznie. No tak, ze względu na to, że jest to, no mówię, i automatyczne pakowaczki i sterownia automatyczna, potrzebujemy co najmniej kilkanaście osób na brygadę, żeby cały temat ogarnąć. Nic się nie ukryje, wszystko jest nagrane na kamerach, w związku z tym proces reklamacyjny też łatwo można sobie odtworzyć, co się działo w danym momencie, tak? Nic tutaj się nie ukryje. Mnie interesuje jeszcze jedna rzecz. Napisane jest na opakowaniu 600 kg. Ile takie opakowanie netto u rolnika ma ważyć? Jeden Big Bag ma ważyć 600 kg plus opakowanie, czyli jest około 601 kg. Tyle powinien dostać rolnik. Czyli 600 netto nawozu. Nie ma już plus minus Nie 1%. ma. 600 netto ma dostać rolnik. No i super. No i jesteśmy już po wizycie w Puławskich Zakładach. Za nami właśnie nowa instalacja do granulacji mechanicznej nawozów azotowych. Tutaj można robić saletrzak i tutaj można robić saletrę. Tylko że saletrę do tej pory z Puław znaliśmy jako białą, czysto 34,4%. Pulan, po prostu pulan. Tak? Już się przyzwyczailiście trochę do tej nazwy, dlatego nazwa sama w sobie nie zostanie zmieniona, dlatego że nowa saletra jest Pulan makro. Nie mikro, a makro, czyli chodzi o wielkość granulacji. Taka będzie. Żeby można było to zrobić, to przede wszystkim zmieni się kolor, tak jak zapowiadaliśmy na początku, tak? Czyli trzeba dodać
mączkę dolomitową. Dobrze mówię? Dobrze mówisz. Zmienia się kolor i wielkość granuli mamy też większą, ale Przez przez ten to, dodatek zmniejsza się troszeczkę zawartość azotu, bo mamy 32%. ale mamy dużą granulę, którą możemy dorzucić na szersze ścieżki, a przy węższych ścieżkach, przy większym wietrze po prostu doleci tam, gdzie ma dolecieć. No i jedna rzecz, zobacz, rączki były czyste, to się nic nie pyliło, naprawdę bardzo jakościowy produkt. Nie wiem, co cię bawi, Kieszenie kolego. sprawdził, ile też jest tego. O, za chwilę. wyniósł. Możesz ładnie powiedzieć regułkę z dzwoneczkiem i łapką? Jeżeli Wam się podobało, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i dzwoneczku. Cześć. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. A tego nie oddam. No właśnie, że to będzie moje. Mama też ma działkę. Policja? Halo? No i co, cwaniaczek chciałbym na tamtym filmie wymienić na edytkę, a my mamy nową technologię. Sami zobaczcie.